Mamy łełacz policyjny. Cześć kochani, z tej strony Ija i witam Was na kanale Wi Cosplay. Przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym making ofem i jako, że mamy już grudzień, to mamy dodatkowe świąteczne akcesoria, a Heniek został policyjnym rejterem. Dzisiaj będziemy walczyć z androidzką opaską. Do tego będzie potrzebne dosyć sporo rzeczy, przynajmniej wydaje mi się, że to jest sporo jak na taką pierdołę jak ta opaska, ale to będę po kolei tłumaczyła. Ta opaska jest zaprojektowana na podstawie rybek przeze mnie i zleciłam wydruk na bawełnie satynowej w filmie Krochmal i jestem bardzo zadowolona z tego nadruku, zresztą możecie zobaczyć jaka to jest świetna jakość i zobaczycie też jak to się potem prezentuje finalnie, bo w połączeniu z pozostałymi elementami myślę, że to w ogóle będzie rewelka. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym szablonem, to poniżej pod filmikiem zostawiam link, gdzie można się zaopatrzyć w coś takiego i być może komuś się to przyda do własnego cosplayu. Więc tak, zaczynając od samego początku, czyli jak widzicie wyjęłam to z szafy, więc jest pogniesione. Więc zacznę od prasowania wszystkich elementów, a elementów mam 3. Mam to, następnie mam flizelinę, którą przyprasujemy do lewej strony opaski, żeby nam po prostu materiał się nie strzępił. Kawałek bawełny, żeby flizelina nie była na wierzchu i żeby po prostu podszyć to czymś od środka. I wykończymy to folią, taką do torebek, która śmierdzi jak zabawki na basen. A na sam koniec jeszcze brzegi obszyjemy skórką. Także czeka nas trochę roboty, mimo że jest to mała część cosplayu, ale mam nadzieję, że efekt będzie zadowalający. Z takich dodatkowych rzeczy, które przy sobie mam, to ołówek i wielka linijka. Moja największa, jaką mam. Szpileczki, bo to zawsze jest potrzebne, no i oczywiście nożyczki. Mam jeszcze takie coś. To jest agrafka do broszek, dlatego tu jest taka dziwna. I to ze względu na to, że to będzie opaska taka, którą będzie można przyczepić do każdego stroju, więc trzeba ją jakoś przymocować. To od środka przyszyjemy i będzie można do rękawków sobie doczepić. A ze sprzętu będę używała żelazka i maszyny do szycia. Nic więcej nie zakładam, że będę używać. Finalna wersja tej opaski będzie podświetlana i między część to plus flizelina i tym pojawi się coś, co będzie świeciło, ale że jeszcze nie wiemy, co tutaj włożymy, to robimy tą część bez świecenia. Teraz przełożymy kamerkę, żebyście widzieli, co się dzieje na stole, bo musimy przygotować wszystkie elementy, wyprasować je, podocinać i potem będziemy szyć maszyną. Jesteśmy już na stoliku, jako że nie dysponuję w swojej pracowni deską do prasowania, to mamy ręcznik i stół. I sobie z tym poradzimy. Wycięłam już z tych dwóch tkanin, czyli z flizeliny i z białej bawełny, prostokąty mniej więcej takiego rozmiaru jak to i potem dotniemy sobie to na równo, jak już ze sobą wszystko zmontujemy. Najpierw przejdę do wyprasowania tego. Nie cierpię tego robić, to jest jedna z najbardziej znienawidzonych części cosplayów, czyli prasowania. To mamy wyprasowane i bezpośrednio na to już nałożę flizelinę, tylko mam tu jakiś śmieć. Idź stąd. I jeszcze wyprasujemy sobie od razu tą bawełnę. Mamy już teraz dwie części, czyli nasz nadruk z flizeliną i wykończenie bawełniane. Teraz zepnę to sobie szpilkami i dotnę do rozmiaru wszystkie elementy. Jak widzicie, docięłam już wszystko, pięknie, ładnie. I teraz muszę to rozpiąć, bo potrzebuję tą bawełnianą część jeszcze przez chwilę osobno. I też dotniemy sobie tą część transparentną. Dobra, wiecie co, ja jestem teraz cała tym owinięta, więc ja to dotnę tak na oko. Ja wiem, że to jest mało ekonomiczne. Szpilkuję tutaj przy samym brzegu, tam gdzie na wzorze mamy ten czarny pasek, bo na tej folii będzie trochę widać te dziurki i one nie zejdą, a tutaj i tak będzie skórzane wykończenie, więc nie mam się czym przejmować. Ok. I docinamy. I generalnie w finalnej wersji to tutaj przyjdzie coś świecącego. Tylko jeszcze myślimy co. I mamy tutaj pięknie, ładnie
dopasowane. Tak na płasko nie widać, że coś tu jest, ale jak się odbija światło, no to widać, że jest ładnie błyszczące. Wrócimy teraz do tego i tutaj tak, zegniemy sobie to na pół, żeby wyznaczyć środek. I teraz moim ołówkiem magicznym zaznaczę sobie środek. I w tym miejscu chcę przyszyć to. I chcę to zrobić w tym etapie, bo po prostu potem będzie ciężej przyszyć to tak, żeby nie przebić się przez tą warstwę. Widzicie, przyszywam to w taki sposób. I to samo powtórzę po prostu i w tym otworze, i w tym, żeby to się nie huśtało. Mamy to. Mamy skończony ten jakże pasjonujący etap przyszywania grafki. Jest sobie przyszyta grafka, jest przyszyta na wszystkie 3 otwory, więc będzie się porządnie trzymać. Przynajmniej taką mam nadzieję. Trochę zeszło, ale to się tak ślizga, że to jest masakra jakaś. I tak to jest część niewidoczna, więc nie jest tak źle. Więc tak, teraz przygotujemy sobie skórzane wykończenie, a potem przejdziemy do zszycia tego wszystkiego w jedną całość. Więc jako, że to ma 40 cm, to weźmiemy sobie teraz tą skórkę i zrobimy sobie z niego paski na 40 cm. Ok. Jeżeli chodzi o grubość, wytnę centymetr, a potem będę się martwić. Dobra, narysowałam. Teraz to sobie wytnę. Tutaj generalnie mamy 40 zaznaczone. Tu. Ale ja sobie na wszelki wypadek zostawię trochę więcej, bo wolę potem dociąć, a nie wiem, czy nie będzie ładnie wyglądała w jednym miejscu nałożona ta skórka na skórkę, niż tak przerwana po prostu. To jest oczywiście eko skórka, chyba tapicerska nawet. Dosyć twarda i sztywna, więc może być ciężko ją wygiąć, ale tym się będę przejmować za chwilę. Oto i są 2 skórzane paski. Więc najpierw musiałabym zszyć ze sobą te elementy, te 3, żeby mi nie uciekały i nie ślizgały się, a potem dołożyć te skórkowe elementy. Mam spinacze, takie klipsy biurowe. One są generalnie do papieru, ale ostatnio, kiedy już robiłam coś przy użyciu tej folii, doszłam do świetnego wniosku, że bardzo dobrze sprawdzają się w roli trzymacza tkaniny. Są też takie specjalne krawieckie klipsy, ale szczerze mówiąc, ja się jeszcze z nimi nigdy nie spotkałam stacjonarnie w sklepach, a też nigdy nie wpadłam na to, żeby kupić je przez internet, więc posiłkuję się czymś takim. I generalnie, jak widzicie, trzyma, sprawdza się. Teraz zmienimy sobie kadr, żeby pokazać Wam, jak będzie przebiegał proces przeszywania tego na maszynie. Widzicie teraz zbliżenie na mojego potworka i wkładamy teraz do niego nasze dzieło sztuki współczesnej i przeszyję. Wybieram do tego taki luźny ściew. Mamy już wszystko ze sobą połączone. Pięknie to błyszczy dzięki tej folii. I teraz od razu zrobimy z tego sobie opaskę, czyli zszyjemy ze sobą 2 krawędzie. A na sam koniec obszyjemy tutaj to skórką. Decyduję się na taką kolejność, bo wydaje mi się, że będzie to znacznie ładniej wykończone, jeżeli tu nie będzie zszyte razem z tym skórka, tylko będzie ona jakby zasłaniała ten krawędź szycia. I jeszcze wykończę to ściegiem zygzakowym, żeby się nic nie strzępiło. Jak widzicie, na tym etapie odprułam tą agrafkę, bo doszłam do wniosku, że znacznie lepiej będzie wyglądała z tej strony. W sensie będzie się dużo lepiej sprawdzała przy tym szwie. Więc ją po prostu tutaj przeniosę. Będzie trochę, tak jak mówiłam, bardziej problematyczne z przyszyciem tego, tak żeby nie przebić się igłą na drugą stronę,
Ale nie jest to nic wykonalnego, więc drogą eliminacji uznałam, że tak po prostu będzie ładniej. Ale zanim to zrobimy, musimy teraz te paseczki tutaj ładnie przymocować. I nie będzie to proste zadanie, bo te paski są dość wąskie. Powiem wam, że wyciąłem złe paski. Są za wąskie, nic z tym nie zrobię. Normalnie powiem wam szczerze, że stresuję się przed tym etapem, bo jest dość detaliczny i można go w bardzo łatwy sposób zepsuć. Przerażająco łatwy sposób. Mamy przygotowane to cholerstwo. I już tego bardzo nie lubię, bo bardzo boli mnie paluszek. Bo fastrygowanie tego uświadomiło mi, że tępa część igły bywa ostrzejsza i w momencie, kiedy chciałam ją tu wbić, to wbijała się w mój kciuk. Bo w sumie tu jest dużo warstw. Tu jest jedna skóra, druga skóra, dwie warstwy tkaniny, flizelina i ta folia. I teraz, co śmieszniejsze, będę musiała to ładnie oprzeć na maszynie. I to, myślę, będzie wyzwanie. Zarówno dla mnie, jak i dla maszyny. Mam nadzieję, że nic mi się tutaj nie będzie mi uciekać. Jak widzicie, ten fragment jest tutaj. Najpierw przyfastrygowałam tutaj. Potem druga fastryga była ze względu na to, że musiałam to zagiąć i tu złapać. Także najpierw problematyczne będzie zszycie tego na maszynie, a drugim problemem będzie wyjęcie tej fastrygi. Powiem wam szczerze, że trochę się boję, bo jest duża szansa, że pęknie igła. Zwłaszcza, że tu na przykład w tym miejscu, jakby to pokazać, tutaj, tu w tym miejscu, tu, gdzie jest ten szef, mamy dodatkową grubość, a w tym miejscu też jest skóra, którą trzeba przyszyć. I powiem wam szczerze, że generalnie brzmi to dość komicznie, ale jako, że już kiedyś dostałam odpryskiem igły, to kiedy mam wątpliwości, to ubieram okulary do ASG. Może głupie, ale już raz uratowały mi oko, więc kiedy coś przeszyłam grubego, to na wszelki wypadek po nie sięgam. Wiecie co? Nie złamałam igły przeszywając milion warstw, złamałam igłę wyjmując to. Będziemy teraz drugi raz przyszywać to tu. To jest efekt mojej krwawicy. Nie mam pojęcia, jak długo to robiłam. Mamy tutaj tą agraweczkę, która pozwoli nam na zamontowanie tego na czymkolwiek. Generalnie w finalnym cosplayu nie będzie tej agrawki, to będzie bezpośrednio wszyte w marynarkę i będzie jeszcze podświetlane. To jest bardziej taki gadżet do jakby prostszego stroju, który i tak by ładnie wyglądał z tym. Bo to generalnie jest ładne. Pokazałabym wam to na moje ręce, tylko że w moim wypadku, jako że to nie jest na mój rozmiar, to wygląda jako paska uciskowa do popijania krwi. Podsumowując jeszcze techniczne aspekty, mamy tutaj na samej górze tą cudowną folię, która daje nam ten świetny połysk. Pod spodem mamy pierwsze co tkaninę z nadrukiem. Nadruk zrobiła firma Krokmal. Jestem naprawdę zadowolona z usługi i jak widzicie prezentuje się to naprawdę genialnie, więc ja pewnie nieraz jeszcze skorzystam z ich usług i pewnie zostawimy też link do nich w opisie. Potem mamy bawełnę, która nam pozwoliła tutaj wykończyć. No pomiędzy jest jeszcze flizelina, żeby nam się tkanina z nadrukiem nie pruła. No i wykończenie mamy skórką tapicerską. Tak naprawdę sprawdzi się jakakolwiek ekoskórka. Po prostu taką miałam i stwierdziłam, że będzie się ładnie prezentować. Tylko że problem polega na tym, że nie każda maszyna to przyszyje. Moja na szczęście dała radę. Igła złamała się dopiero wtedy, kiedy ja ją złamałam ręką. Nie złamała się pod wpływem szycia. To ja się z wami serdecznie pożegnam. Zachęcam do komentowania, subskrybowania kanału po więcej. Już za tydzień kolejny materiał. I zostawiajcie łapki. Także do zobaczenia i pa pa!